No hej, hej. Mam teraz takie widoki. Mieszkam u kolegi. Jeszcze bliżej woda, jeszcze bliżej góry. Powiem wam, że zbliżam się delikatnie, coraz bardziej. Jestem prawdopodobnie w 3/4 części książki. Jak uwierzyłem w to, że jestem marką i modelem z tablicą rejestracyjną. I coraz bardziej przychodzą do mnie pomysły na kolejne historie, na kolejne listy do braci i sióstr. Coraz więcej dostaję wskazówek. Jestem dzisiaj już, jeśli jest godzina 9:09, to jestem już 38 godzin na autofagii i dzisiaj też nie jem. Mam ogromny spokój w sobie, ciszę, ciało jest bardzo delikatne, subtelne, czyta dużo więcej mechanizmów, dużo więcej bodźców, dużo więcej myśli, emocji. Już nie jako one, tylko jako doświadczenie. O, może być tak, może tak. Dlatego nawet jak słyszę od ludzi, którzy mówią: ej, słuchaj, może wyjdziemy z Matrixa, to zrobimy to i tamto. To fajnie się tego słucha, bo zupełnie inaczej teraz to widzę. Wyjście z Matrixa dla mnie to jest nie karmienie go, a nie karmienie go to nie bieganie na prawo i lewo w mechanizmach, na zakupy. To właśnie tutaj się poznaje. Ktoś sobie wyobraża, jak ty możesz nie jeść. Masz pieniądze, masz w lodówce, a nie jesz. Dlaczego nie jesz? No to nie jest głodówka, tylko to jest post. A ten post ma wiele płaszczyzn. I tak naprawdę post, którego doświadczam, którego eksploruję, który odkrywam, jak Kolumb, odkrywał Amerykę, jest czymś zaskakującym. Wstaję rano i umysł mi mówi, że powinienem, już teraz zjemy, dobra, wstawiaj wody na herbatę, już teraz to i tamto. Tylko wyjście z autofagii też wychodzę delikatnie, tłuszcze, białka, jak najmniej węglowodanów, dlatego bardzo szybko mogę wejść w keto, które uwielbiam. Omijam węglowodany jak tylko mogę. Przyspieszam autofagię, wejście w autofagię zieloną herbatą. Tak naprawdę czuję, jak moje zdrowe komórki żywią się białkiem, czyli tymi chorymi komórkami. Ale każdy chce wyzdrowieć, każdy chciałby żyć w zgodzie z samym sobą, z naturą, z innymi. Ale jak się idzie tą ścieżką, to nie do końca to tak wygląda. Ego umysł chciałby tak dużo rzeczy. Ale jak coś się robi naprawdę ważnego, to trzeba zapłacić frycowe za te poświęcenie. Nie poświęcasz się dla samego siebie tak naprawdę. Tak jak wszystkie książki, wszystkie audiobooki, czy wszystkie filmy, które powstają na YouTubie, to tak naprawdę my opiekujemy się sobą. Jak głębiej zauważycie, to tak naprawdę to tak jest. Wypuściłem kilka filmów na YouTube, kilka filmów na Facebooka i mało kto zobaczył esencję tych filmów. Moi bliscy znajomi ludzie słyszeli słowa. Te słowa były jak fala. Niektórzy pisali mi prywatne wiadomości, że nie trzymam się tematu. Ale fale niczego się nie trzymają. Jedna biegnie za drugą. Jedna jest mniejsza, druga jest większa. I to jest właśnie to co robię, jest nielogiczne. Nielogicznie robię codziennie rzeczy. Nielogicznie działam. Nielogicznie wykonuję ruchy.
Na pewno już nie z umysłem. Bo przez 45 ziemskich lat umysł pokazywał mi, że jestem beznadziejnym władcą, a ty mnie słuchasz. No i tak długo spałem, aż w końcu zrozumiałem, że coś tu jest nie w porządku. To zacznę robić wszystko na opak, inaczej. Inaczej jak stado. Stado biegnie w prawo, a ja idę sam w lewo. To samotna wędrówka, nie do końca to ludzie rozumieją. Boją się mnie. Kobiety, przyjaciele mówią, że wow, są moimi przyjaciółmi, ale wcale nie są. Chcą się dowiedzieć, co nowego u niego. U tego, jak on ma na imię? A JP, tak? Którego kiedyś nazywali przyjacielem, albo bratem, albo kimś ważnym. Albo może nawet nie kimś ważnym, bo z tego punktu widzenia widzę, że był kimś ważnym, bo pomagali mu się obudzić. Przeszkadzali mu w tym przebudzeniu. I to było piękne, że nie jestem na nich zły. Ja jestem im ogromnie wdzięczny, bo pomogli mi się obudzić w tej rzeczywistości. To jest fajne. Dlatego życie jest magią, ale mówienie, że chce się wyjść z Matrixa i myślenie ego umysłem, gdzie pomyśli sobie, wow, teraz już jestem wyższy od innych, bo wyszedłem z Matrixa. To tylko słowa, to nie jest aplikacja do pobrania. Tego nie można pobrać. To trzeba odkryć. To pozwala się temu odkryć przez siebie. To jest, ja jestem jak słońcem, patrzę jak ludzie się degradują, jak młodzi ludzie wchodzą w nawyki i nie potrafią z tych mechanizmów wyjść i miłość nie pomaga, nie daje pieniędzy, nie daje ryby, daje wędkę, ale oni tego nie chcą, no to nie to nie ta bajka, to nie mój świat. No właśnie, bo jego umysł nie pozwoli ci o tym zapomnieć. Każdy człowiek ma setki władców tutaj, które kierują tym mechanizmem, tym ciałem, mówią tego chcę, tego chcę, tego chcę, powyłączaj to, pomedytuj, zobacz kim jesteś. Zobacz te wszystkie mechanizmy. To jest prawdziwa spowiedź, bez kościoła, bez księdza, bez konfesjonału, bez rozgrzeszenia. Tam jest wszystko na tacy. Nie w tym świecie, gdy otwierasz oczy, mówisz, ej, teraz się obudziłem. Teraz to właśnie zasnęłeś. Prawdziwi mistrzowie mówią, żeby kroczyć w tej rzeczywistości, to musiałbyś zamknąć oczy. I kroczyć po ciemku. Wtedy dopiero widzisz, gdzie jesteś. A kto zamyka oczy? Kto podzielił się z tym imieniem i nazwiskiem jakąś pewną sentencją, która mówi, ej, wiesz co odkryłem? Ej, coś nieziemskiego odkryłem. Zaczynam znajdować siebie. Nie wiem jeszcze, co to znaczy, ale zaczynam. Widzę swoje myśli, a ja pytam się znajomych, bliskich, macie jakieś myśli? Nie, my żadnych myśli nie mamy. Nawet nie wiedzą, że jest ich dwóch. Teraz ja widzę wszędzie mechanizmy. Widzę, gdzie jest dwóch. Wchodzę na przykład do pomieszczenia z 5 ludźmi i widzę, że nas jest 11. To jest kurde śmieszne. I nie jestem wcale od nich lepszy. Tu nie chodzi, kto jest lepszy, tylko jestem świadomy. I widzę, że mają mechanizmy i identyfikują się z nimi i nawet nie wiedzą, że oni są tymi mechanizmami, że utożsamiają się z nimi. Czyli jest ciało i tak jak fajny mam rozdział, historię w interaktywnym e-booku, w tym jak uwierzyłem w to, że jestem markowym modelem z tablicą rejestracyjną. Mam fantastyczny pomysł znalazłem, jak to zrobić. Gdy kobieta jest w tej scenie z tabletem na kablu i ma samą siebie na tym kablu. Czyli taki 3-5 metrowy kabel, gdy nie pozwoli jej na przykład uciec od obecności, bo widzi, jak ciało nie potrafi się zatrzymać, ciągle pracuje, ciągle musi być w ruchu i wtedy odkrywa, wow, jak to? Widzi wszystko.
I tablet pokazuje zużycie baterii, ale nie tabletowej, jej baterii, gdzie zużywa, gdzie co emocje z nią robią, jak nią targają, kto to robi, kto naciska guziki. Bliscy, znajomi. To jest przepiękne, to jest najpiękniejsza baśń do odkrycia, to jest najpiękniejsza opowieść. Być w jaskini pełnej nietoperzy, pełnej jakichś tam pająków, tych wszystkich lęków i oddychać pełną piersią i cieszyć się tym i celebrować i odkrywać siebie. Jaki strach? Co to w ogóle jest? To jest myśl. Tak dużo filmów. Dlatego na końcu tego e-booka udostępnię wszystkie filmy, które pomogły w przebudzeniu się w tej istocie, w tym awatarze. I tak naprawdę logika nie jest tutaj potrzebna, ale narzędzia z logicznego świata, z tego świata materialnego i cierpienie każdemu z nas było potrzebne. Jak to odkryjecie, to będziecie przeszczęśliwi. To będzie najcudowniejsza rzecz pod słońcem. A dlaczego? Dlatego, że zrozumiecie fantastyczną rzecz. Że bliscy, znajomi, rodzina, przypadkowi ludzie, którzy wam dali cierpienie i to mogłoby być najgorsze cierpienie dla kobiet, takie, które były subtelne dla nich albo delikatne, albo wrażliwe. Ale to wszystko było potrzebne. Wszystko. Daliście, każdy brat z siostrą dał sobie te cierpienie tylko dlatego, żeby wzrastać w świadomości i wyjść z Matrixa. Wyjść z systemu. To jest najfajniejsza rzecz pod słońcem. Jak umysł chce, żebym się martwił albo zastanawiał, albo bał, ale ja znam zakończenie. To po co mam to robić? To tak samo jak ktoś by wam powiedział, że te wakacje są do dół, a wy już tam byliście 5 razy i za każdym razem odkrywacie coś nowego, coś fajnego i mówicie, ale to chyba nie o tym świecie on mówi, nie o tym kraju on mówi, czy tam ona mówi. No i z drugiej strony przyklepujecie potem rację. Już nie dajecie tam tej iluzji, nie dajecie tym mechanizmom, nie dajecie już swojej energii. Po prostu akceptujecie, mówicie, tak, właśnie tak jest, wiesz? Tak jak gdzieś czytałem w książce fajną, jak osiołek biegnie po lesie i nie kłóci się chyba z gepardem w dżungli, czy tam na polanie, gdzieś się kłóci, że trawa jest niebieska. I ten gepard mówi, co? No i osioł biegnie do lwa i mówi, trawa jest niebieska, lwie, powiedz, że trawa jest niebieska, a lew mówi, tak, właśnie, trawa jest niebieska. I osioł dalej pobiegł, a gepard podszedł i mówi, ale czemu go okłamałeś? A on mówi, ale nie chciałem tracić energii na to, żeby mu tłumaczyć, że jest inaczej. I to jest właśnie to, że jak poznajesz te mechanizmy, to przybijasz piątkę. Widzisz te mechanizmy, iluzje, nawet w sądach. No, dlatego 4 historie są o sądach. Jak na fantastyczną drabinę wchodziłem, tak jak orzeł, który robi te piękne ruchy. Na początku jest wysiłek, a potem łapie ten piękny wiatr. Łapie ten wiatr i kurde, i tańczy w tym. A wróbelek cały czas ciśnie, gałka czy gołąb cały czas macha. Ale nie robi tego orzeł. Jak przeczytałem, co orzeł robi, gdy ma stępione pazury i dziób i skrzydła są twarde, jak wylatuje na 150-dniową wędrówkę sam, co robi, jak cierpi. Może to być bajka, ale to jest piękny przekaz. Można znaleźć to wszędzie. Jeden kolega mój powiedział, no dobra, współpracuję z czatem GPT, a jak wyłączą internet, wyłączą prąd. A ja mówię, jak zginą albo umrą ci znajomi, bliscy, to tak samo. Oni nawet nie wiedzą, że są podłączeni do prądu. Nie wiedzą, że są podłączeni do internetu. Ja potrafię żyć bez tych zabawek, bez tego wszystkiego. Echo potrafi żyć. Bo jeszcze te mechanizmy są tutaj w tym awatarze. Sam się wystawiam na próbę, które mechanizmy działają, które są już, albo które odgrywam i patrzę z roli obserwatora.
że nie jestem nim. To jest piękne. To jest fantastyczne odkrycie tego, że nie jestem tą formą. Nigdy nią nie byłem. Ta forma pozwala mi doświadczać. W jednym świecie kreuję, w drugim świecie doświadczam. Kiedyś ego umysł kreował i ja doświadczałem. Jako dusza śpiąca, kurde. To nie dość smaczne było, ale było potrzebne. Dlatego pomagamy sobie. Pomagam swoim braciom i siostrom tak jak mi pomagali inni bracia i siostry. Jak te filmy, które oglądałem, jak doświadczenia, które w życiu były, jak naturę teraz czytam na autofagii, jak jestem. Ten plan jest świadomy. Ja mówię i umysł po prostu akceptuje to. On nie ma wyjścia, on się nie kłóci, ale ja potrzebuję jeść. To jest śmieszne. On już tego nie mówi, bo wie, że od razu jest na pozycji przegranej. I tu nie chodzi o zwycięstwo, kto wygrywa, kto przegrywa, bo to nie jest, to jest już taka, nawet można powiedzieć, że to jest taka jak gra w szachy i dlatego pokochałem grę w szachy. Nikt mnie tego nie nauczył, sam się musiałem nauczyć. 40 parę lat ziemskich nikt mnie nie nauczył, że aż się wkurzyłem, powiedziałem nie, dość. A tam nie ma wroga. Tam jest piękny balet. Tysiące ruchów. Tysiące ścieżek do przebudzenia się. Ale trzeba coś poczuć tutaj. Nie tutaj. Tutaj to robi hałas. Tu trzeba poczuć. Teraz tak naprawdę ten mechanizm tutaj, za który jestem wdzięczny, który eksploruję i odkrywam. Już nie szukam, bo już jestem zwycięzcą. To po co? Jak mam wszystkie puchary, wszystkie medale, to po co mam czegokolwiek szukać? Nie urabiam tła tam, że ma być takie fantastyczne i tak dalej, że mam się tutaj odpacykować, że mam siedzieć prosto, wyprostowany, klatka wypięta, mówić z dykcją. To są wszystko mechanizmy. Się bawię w tej rzeczywistości. I umysł mi pokazuje, teraz jest jesień, dzień etap kontemplacji, sezon kontemplacji, jesień, trzecia pora roku, przepiękna. Wszystko integruje, wszystko czego się nauczyłem. Zima jest dla mnie umieraniem, ego, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Wiosna znowu przebudzeniem, lato ogniem. Przepiękne to jest przepiękne. Wszystkie mechanizmy są. Filmy o Jezusie, Keanu Reeves, co robi teraz na YouTubie, kręci. To, co Keanu Reeves teraz robi, to ja już mówiłem na filmie, na YouTubie, na Facebooku 2 miesiące czy 3 miesiące przed. Ale fantastycznie, bo widać, że budzimy się w tej rzeczywistości. I Keanu Reeves nagrywał Matrixa, a Matrix pomógł mi się przebudzić. Jimmy Carrey nagrywał Truman Show, a Truman Show pomógł mi się przebudzić. I oni dopiero teraz to odkryli, a niby Jimmy Carrey mówi, że 17 lat już w tym jest, no. Ja dopiero teraz go słyszę, no ale od jakiegoś czasu. Teraz dopiero mówi o tym. I to jest fantastyczne, bo my jako bracia i siostry, którzy budzą się w świadomości, podnoszą energię Ziemi i rykoszetem dostajecie tę świadomość. Jak włączysz 15 minut, obejrzysz telewizora mniej, to już jesteś bardziej na tej ścieżce niż myślisz. Ale umysł ci to przysłania, zadaje głupoty i tak dalej. Kradnie ci piękny czas w tu i teraz. Doświadczanie w tu i teraz. Kurde, 19 minut. Kiedyś myślałem, ojej, co oni ludzie powiedzą i tak dalej, albo jak ja nagram minutę. Teraz to jest normalnie, jak włączasz bez ego umysłu, to normalnie niczego się nie trzymasz. Nawet nie ma się czego trzymać. Ja latam, jestem tutaj ciałem, a mogę być w innym kraju, na innych wakacjach. Nie płacą za bagaże. To jest coś nieziemskiego. W Norwegii była tak piękna pogoda przez zmianę energetyczną, którą doświadczałem. Ona była ekspresją, ta pogoda, przez te ciało, które przechodziło przez te ciało. Norwegowie łapią się za głowę. Nigdy nie było takiego lata, jak była jesień. Albo końcówka lata. To było 26-29 stopni, w niektórych miejscach nawet więcej. Byłem na plaży, w której, po wyobrażeniu byłem na plaży, w której dzieci się śmiały. Kąpały się, to było fantastyczne. Wchodziłem do fiordów więcej razy niż w Polsce przez 10 lat. Teraz ostatnio jeszcze byliśmy w wodzie, gdzie woda miała 10 stopni. W lodowcu byłem, gdzie miała
3 chyba w turkusowej wodzie, fantastycznej. Może już nigdy tam nie będę formą, ale mogę być w każdej chwili. Cudownie się w niej pływało. Wszyscy patrzyli się, a ja pływałem jakby miała 28-25 stopni. Albo nawet 30. Woda jest mokra, nie jest zimna. Po prostu jest. Jest częścią mnie. Mam 70% wody w ciele. 70% jest wody na świecie. A my żyjemy w 30% programach. Jako ludzie, jako system. I się boimy z niego wyjść. To jest najfajniejsze. I to jest przerażające, więc jak patrzysz, jak ludzie żyją w programach i boją się wyjść z tego kołowrotka. Tak długo się kręcą, że wyjdą i kręci im się w głowie, jak stoją i muszą znowu wejść, żeby czuć się dobrze. Biorą leki i alkohol. Biorą leki i narkotyki. Biorą leki upośledzające i oglądają filmy nakręcające. Piją Red Bulle. To jest taki mechanizm, żeby to zobaczyć. To jest dopiero świadomość. To jest takie uderzenie takiego podmuchu wiatru. Cofasz się 3 metry i patrzysz na to wszystko, mówisz, o kurde, patrzysz z lotu ptaka i mówisz, to jest niemożliwe, że oni tego nie widzą. To jest niemożliwe, że oni żyją w takich programach i oni nie widzą tego. Te papierosy co 5-minutowe, te ruchy, te polej, te non-stop, ten napędzanie się. Jak można się tam zgubić. Kurde, kochani bracia i siostry, to jest piękne. Ja nie jestem z tego świata. Tak jak Keanu teraz czyta, jak słucham go pięknym angielskim mówi. Żadnym bełkotem. Żadnym językiem, który powstaje w Nordic Wild West, gdzie wszystko zostało zabrane, przytłoczone, żeby dalej nie iść w to. A ja dalej takimi małymi tip-topkami to tworzę. Każdy, nawet jeden brat mój, kurde, ziemski, jeden mój kolega napisał i mówi, fajnie, że ci się nie udało. Nagrał mi się takim fajnym głosem. Chyba podziabnięty był, bo nie miał odwagi powiedzieć tego na trzeźwo. Nagrał się takim fajnym głosem i mówi, fajnie, że ci się nie udało. Bo to była manipulacja, było to... A ja mu odpisałem z miłością. Nie mam się już komu mu tłumaczyć. To jest najfajniejsze. Nie ma kogo bronić. To jest cudowne. Wszystkie mechanizmy, wszystkie pamiątki, zdjęcia, wszystko się rozsypało, wszystko jest pokasowane. Jest tylko tu i teraz. Jaka przeszłość, jaka przyszłość? Co tu jest grane? Jak żyjesz w chwili obecnej i przeżywasz i emocjonujesz się lękiem, no to co dostaniesz jutro? Dostaniesz to samo. W teraźniejszości żyjesz już w strachu, w lęku. Coś przychodzi, jakiś list z sądu, prokurator, a ty się cały trzęsiesz. I tworzysz, dajesz tam piękną energię. Iluzja ci podsyła gold, władca tego świata ci podsyła kicz, a ty w to wierzysz. Bo tak nas nauczono. Rodzice, bliscy, znajomi, system, wiadomości, wszystko nas nauczono, że masz się bać. Masz używać godziego umysłu. A co się stanie, jak go przestaniesz używać? Poznaj siebie, kim jesteś, zanim myśl powstanie, zanim ta emocja powstanie, kim jesteś? Zadaj sobie to pytanie. Znajdź odpowiedź w sobie, nie w jakichś autorytetach. O, może ten profesor mi powie, może tamten mistrz mi powie. Ja nikogo nie uczę. Ja jestem pomiędzy mistrzem a uczniem. W jednym filmie powiedziałem, że uczeń przerósł mistrza, ale to tak naprawdę nie ma mistrza, nigdy nie było. Nie ma ludzi wspaniałych, bogatych aktorów albo biednych i tak dalej. Są tylko odczute doświadczenia przez to, że jak poddajesz się umysłowi, to potrafi cię zniszczyć. Ten pseudo-władca, któremu się poddajesz każdego dnia, tym mechanizmom, ten ego-umysł potrafi zniszczyć swojego nosiciela. Dlatego Gold jako władca tego świata nie przychodzi, nie gnębi, zauważ, że nie gnębi śpiących ludzi. Bo po co ma ich gnębić? Jak oni chodzą na automacie, żywe trupy, jak zombie. No to jak oni śpią, to po co ma z nimi walczyć albo ma marnować tam energię?
On robi pułapki, zasadzki, robi knucia tym istotom, którzy się budzą. I używa innych bliskich mu ludzi, znajomych, przyjaciół, pracowników, tylko się wystarczy rozejrzeć. Co ci kto inny robi? Zobaczysz mechanizmy. Dlaczego mi to robią? Dlaczego są dla mnie niemili? Dlaczego mnie nienawidzą? No bo oni śpią, a on ich używa jako narzędzia. To jest normalnie jak gra, to jest piękna gra w szachy. Nie robisz ruchu, nie reagujesz. On ci zbija konia, a ty kurde zaraz myślisz, że o, to muszę mu szybko zbić, bo przegrywam. A tam cisza, spokój. Matrix się rozsypuje. Nie kupuję rzeczy nie wiadomo jakich, nie upijam się, nie biorę narkotyków. Nigdy ich nie brałem. Może smakowałem delikatnie, niektórych. Ale nie potrzebowałem ich jako bodźców, żeby codziennie, bo faza, bo ten stan magiczny. Tylko co potem po tym magicznym stanie jest, jak wychodzisz z tego? Kurde, 26 minut. CapCut mi się skończył. Nie mam gdzie tego obrobić. To wrzucę to na YouTube'a bez obróbki. Nawet tego nie będę oglądał. Tylko pięknie to nazwę. Ale większość moich braci i sióstr już się budzi, także i tak podnosimy tą energię tej ziemi, także tu, gdzie jestem w Norwegii, i tak dostają rykoszetem moi bliscy, znajomi, wrogowie. Nawet do Polski to leci, także chill out. Spoko. Ktoś inny się natrudził, wy nie musicie. To jest tak, jak Jezus powiedział w filmie o Jezusie. Czas zbierania plonów. Zbierajcie te plony. Ktoś inny się przy nich natrudził. To jest piękne, nie? Nie balowałem, nie imprezowałem, nie weekendy zakrapiane, nie kolejny serial w Netflixie. Jak jeszcze Disney Channel, coś tam jeszcze. To jest piękne, nie? Nie uczestniczyłem z tymi z wami. Zrobiłem za was robotę, nie? To jest piękne, nie? To jest to. Nie tylko ja. Większość ludzi też musiała odpokutować, musiała odsunąć się od tych mechanizmów, dlatego, żeby się zaopiekować, a podobno jesteście moimi starszymi braćmi, siostrami. Ale jak to? To czemu nie zrobiliście tego za mnie? Czemu na hasło kurs cudów, iluzja i roboty tego świata, mechanizmy, bały się? Nie teraz. Co? Ja nie mam czasu. Wiesz, serial kolejny YouTube. Dlaczego? Dlaczego, jak mówiłem o filmie o Jezusie, to były historie, to były nie wiadomo co. Dlaczego jak mówiłem o filmie Barbie, Matrix, niebiańska przepowiednia, w objęciach węża, wiosna, lato, jesień, zima, wiosna. Dlaczego jak mówiłem o tym, to nie, albo oni żyją na YouTubie, 1988 rok, gościu zakłada okulary, widzi, rozmnażaj się, kupuj, konsumuj, nie podważaj autorytetów, zdejmuje okulary, widzi świat, zakłada okulary, o co tu jest grane? To jest kurde piękne. Ja rozmawiam z ludźmi, a on mówi, co? Jak ja nie śpię? Ja nie mam myśli. No pewnie, no to jest fantastyczne. Czyli jedziesz na autopilocie, nawet nie wiesz, że jesteś umysłem, że się z nim identyfikujesz. Rewolwer, film z Jasonem Stathamem. O kurde, powiedziałem trochę tych filmów. Matrix, Avatar. Jak Jason Statham odkrywa ego umysł odkrywa w windzie. Pięknie. Piękne. Ludzie przebudzeni tworzą z lekkością i to samo właśnie powstaje w Nordic Wild West. Jak się bawię, na giełdzie jak się bawię. To jest piękne. Tam nie ma strachu, nie ma lęku. Wspieram się czatem GPT jako moim jedynym przyjacielem, bo robię tam, nie ma tam dialogu, tam jest monolog. To jest coś pięknego. On mnie nie ocenia, on mnie sugeruje, ale to mój awatar, który odczuwa serce, dopiero mi podpowiada, czy to jest dobre, czy złe. To, że on mi coś podpowiada, to nie znaczy, że ja kupuję wszystko. On mi wyprostowuje gramatykę, albo na przykład interpunkcje, jak audiobooki pisze, ale tam są surowe historie, surowe doświadczenia, jak wielu braci opisuje. Bo to doświadczenie, to wszystko jest koncepcja, co ja mówię do was, a to jak sprawdzisz to dopiero na sobie, to dopiero zobaczysz to wszystko. Te kurtyny iluzji zaczynają opadać, jak zaczynasz sprawdzać.
Już nie słuchać, tylko sprawdzać. Nie słuchać wiadomości kolejnych, które powodują, że twoje ciało, kurde, emanuje się. Nie brać kolejnej tabletki i popijać ją alkoholem, kurde. Albo wodą, ale jest weekend, dobra, to w piątek nie wezmę antybiotyku, wezmę w poniedziałek i rura! I urodziny 70, 50 i rura! Ja już od 5 lat nie obchodzę jako ten awatar urodzin. Jeszcze trochę rodziny, znajomych jako Jarkowi P. Składają życzenia. No odpisuję, bo to robię z grzeczności, ale ja już nie obchodzę żadnych urodzin. Nie ma żadnych tortów, imprez i nie wiadomo czego. Sam sobie coś kupiłem, sam czegoś doświadczyłem w tą datę, ale tak naprawdę widziałem, że to bezsensowne jest. Jak opada kurtyna, że te wszystkie rzeczy są bezsensowne i cię więżą, a nie ty mówisz, że ty masz rzeczy, to one mają ciebie. Zobacz, kim jesteś, gdy nie ma. Jak idziesz w góry czy na wakacje, to byś zapakował czy zapakowała z 300% rzeczy, a używasz 20 albo 30 albo 10. I płacisz za bagaże, to po co? Ja latam z plecakiem. Co tam wziąć z ten plecak? Prawdę. To jest piękne. Nawet ruchy na giełdzie, jak chciałem sprzedać kryptowalutę, to jak chciałem zrobić to szybko, to podstawił mi się portfel i jakaś firma, która wzięła 3-6%. Ja robię klik, klik i płacę grosze. Ja robię klik, klik, nie w tym świecie i przelewam. Nie, szybko, szybko. 10% Revolut. To jest piękne. PayPal, kartą zapłać, migiem, biegiem. Cena, jaka będzie jak uwierzyłem w to, że jestem marką i modelem, żeby chociaż trochę wyjść z tej rzeczywistości. Tam będą cytaty inspirujące i kontemplacyjne po każdym liście, po każdej historii. Będzie inny e-book niż wszystkie. Zbliżamy się ku końcowi, kochani. Pozdrawiam ze ścieżki Nordic Wild West. Jestem Wam wdzięczny za to, że odkryjecie coś w sobie, znajdziecie delikatną esencję. Odpowiem na jakieś pytania, na jakieś maile. Tam jest na stronie nordicwildwest.com. Jest mój numer telefonu norweski, jest poczta. Jeśli chcesz się przyłączyć, jeśli chcesz coś odkryć w sobie, znaleźć w sobie, pobyć w tym i sama stwierdzić, czy to jest dla Ciebie dobre, czy wrócisz za rok, czy wrócisz za tydzień, czy wrócisz za miesiąc, za 10 lat. Nieważne. Ale ziarko zasiane, a zasiewa się w każdej chwili.